dobry, cześć. Witam wszystkich na pierwszej pogadance z cyklu Igor o Słowianach i nie tylko. Dla tych, którzy nie wiedzą, nazywam się Igor Gurewicz. Wypada się przedstawić na początku, skoro to pierwsza pogadanka. Od 1998 roku zajmuję się odtwórstwem historycznym przede wszystkim słowiańszczyzny wczesnośredniowiecznej jako wojewoda drużyny Grodu Trzygłowa. Od 2007 uruchomiłem wydawnictwo Triglav, czyli instytucję taką powołaną przez odtwórców, dla odtwórców, przez miłośników Słowian, dla miłośników Słowian i nie tylko. Chociaż dawno kręgiem czytelniczym wykroczyliśmy poza te środowiska. Dość o mnie, jeśli ktoś byłby ciekawy moich różnych działań, wcieleń, zapraszam na stronę www.igorgurewicz.pl. Na dole oczywiście znajdziecie w opisie link. Co do samych pogadanek o Słowianach i nie tylko. Będzie to nie tylko dla odtwórców, ale także dla fascynatów słowiańszczyzny. Czasami będzie długo, czasami będzie krótko, czasami będzie ogólnie, czasami bardzo szczegółowo, bo tematów jest co niemiara i mam nadzieję, że na jakiś czas nam wystarczy. Założeniem moim jest też takie, że będę pokazywał literaturę. To znaczy nie opowiadam rzeczy, które mi się tylko wydają, tylko one mi się wydają dlatego, że gdzieś coś przeczytałem. Będę więc chciał pomóc tym, którzy są zainteresowani taką pomocą, dostępną literaturę, gdzie mogą tego szukać. Często na dole będzie lądowała lista bibliograficzna. To ułatwi indywidualne zgłębianie zagadnienia. Chciałbym też przedstawić swoje motto, czy założenie, które będzie przyświecało temu, w sumie nie wiem jak to nazwać, generalnie zasadę, którą chciałbym się kierować, a która mówi, że jeśli wszystko to, co powiedziałem, już wiedziałeś, to przepraszam za Twój stracony czas, ale być może potraktujesz to jako utrwalenie materiału. Jeśli masz na to, co mówię, zupełnie inny pogląd, albo chociaż trochę inny, to być może zweryfikujesz własny, a może wyostrzysz argumentację, obalając moje twierdzenia, choćby prowadząc sam z sobą rozmowę. A jeśli dowiesz się czegoś nowego dzięki temu, co mówię, no to dla mnie szczególna radość. I tak będziemy zaczynać. Tematem, jak już przeczytaliście w tytule dzisiejszej pogadanki, jest ubiór wczesnośredniowiecznych Słowian. To bowiem pierwsza trudność, pierwsze zadanie, które staje przed każdym nowym adeptem odtwórstwa historycznego. I już tutaj napotyka on pierwsze trudności. Z jednej strony zdjęć, ilustracji w internecie mnóstwo, z drugiej strony pytanie, czy to prawda? Okazuje się, że rekonstrukcja poszczególnych elementów odzieży słowiańskiej z wczesnego średniowiecza budzi więcej pytań niż daje gotowych rozwiązań. Ta moja dzisiaj pogadanka została przygotowałem ją na podstawie takiego referatu mojego własnego pod tytułem 3000 pancernych. Możliwości i trudności odtwórstwa wczesnośredniowiecznej słowiańszczyzny. Rekonstrukcja czy kontynuacja, który wygłosiłem na jesieni 2015 roku podczas konferencji naukowej poświęconej odtwórstwu historycznemu, która odbyła się w Akademii Humanistycznej w Półtusku. Jeden z rozdziałów traktuje w tym referacie właśnie o problemach związanych z ubiorem wczesnośredniowiecznych Słowian. Na dole znajduje się link do prowadzonego też przeze mnie nieregularnika słowiańskiego. Tam to, co ja mówię, będziecie mogli sobie przeczytać i to zwalnia mnie również dzisiaj z umieszczania bibliografii, dlatego że tam jest system przepisów pokazującą większość z tych materiałów, które chcę dzisiaj Wam zaprezentować.
Nie przedstawię bowiem żadnych gotowych recept, wykrojów, przepisów ubiorczych, których przecież nie ma dla wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny. Nie ma tutaj gotowych rozwiązań. Raczej chciałbym zachęcić do zapoznania się ze źródłami. Zapoznania się z tego, jakie rodzaje źródła mamy, pokazujące wczesnośredniowieczny ubiór Słowian i opracowania, jakie są dostępne. Od tego bowiem zacząłem ja sam, wtedy, dawno, w 1998 roku, od kroków w stronę Książnicy Pomorskiej, czy czytelni Muzeum Narodowego w Szczecinie, gdzie myszkując opracowałem na własne potrzeby i drużyny Grodu Trzygłowa, dopiero mającej być powołaną, taki korpus potrzebnych materiałów. Od tej pory niestety niewiele powstało nowego, jakieś kolejne rekapitulacje i w zasadzie nic więcej. Natomiast jesteśmy znacznie dalej dzięki pracy samych odtwórców z różnych drużyn i indywidualnych rzemieślników, ale wiemy więcej właściwie o technologii wykonania, o szczegółach, które są bardzo ważne, bo tym się czasami różni wiedza potrzebna odtwórcom historycznym i badaczom, bo ci ostatni najczęściej zadowalają się zestawieniami ilościowymi, typologią. Wystarczy właściwie ogólny charakter odzieży, a my jako odtwórcy potrzebujemy szczegółu. Musimy wiedzieć, jak wykonać przedmiot, czyli też technologię wykonania, a oprócz tego zbudować go w taki sposób, w przypadku stroju uszyć, żeby on był funkcjonalny, prawidłowy historycznie, zgodny ze źródłami, no i jeszcze jakoś się prezentował. No właśnie, to wszystko musi osiągnąć każdy odtwórca historyczny, ale odtwórca wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny stoi na szczególnie trudnej pozycji. Dla porównania, Skandynawowie, czyli w cudzysłowie Wikingowie, dysponują całym szeregiem znalezisk. I to nie dlatego, że Skandynawowie mądrzejsi, fajniejsi, mieli po prostu inny obyczaj pogrzebowy. Mało tego, inne warunki glebowe powodują to, że w różnym stanie zachowały się materiały organiczne, w tym włókiennicze. Mają więc całą kolekcję spodni, tunik, owijaczy, fartuchów, płaszczy, fragmentów oczywiście ze sławetnego Hedeby czy Haitabu. Na tyle, żeby już poza innymi tam grubymi opracowaniami same tekstylia, Textilien und Tracht in Haitabu und Schleswig zajęły całe tomiska badaczy i też w sposób popularny umożliwiający wykonanie dość pewnych, jeśli cokolwiek jest tutaj pewne, rekonstrukcji, bo to rekonstrukcja stroju. Do tego mają w zasadzie całe kompletne stroje z mamen, bardzo bogate, z całymi tymi pięknymi przecież wyszyciami, z tuniką, z płaszczem, charakterystycznego kroju koszulę czy tunikę z Wiborga, może jakiegoś specjalnego przeznaczenia. Te tuniki czy koszule ze Skjoldeham w Norwegii, Kragehul w Danii, przecież mamy stroje z Birki, przy całym zastrzeżeniu, czy to jest w ogóle Skandynawia, czy raczej nie materiały do wschodniej, koczowniczej, albo po prostu ruskiej jakiejś kultury. Fragmenty tkanin z Ozebergu, mamy cały zestaw, znaczy fragmenty zapięć, kołnierzyków, różnego rodzaju wykończeń. Są przedstawienia figuralne, czyli te miniaturowe, całkiem liczne, bardzo liczne, tak zwane walkirie. Dla terenów polskich pisał o nich Leszek Gardeła w swojej książce z 2014 roku Scandinavian Amulets in Viking Age Poland. Tutaj też są reprodukcje tych znalezisk. Ryty na kamieniach obrazkowych. To wszystko dało takie bogactwo, że, uwaga, przerwa na reklamę, Kamil Rabiega był w stanie napisać wspaniałą książkę. Zresztą nie pierwszą na świecie książkę o rekonstrukcji stroju wczesnośredniowiecznej Skandynawii i diaspory wikińskiej, ale on poszedł krok dalej. Zamiast wrzucić wszystko do jednego wora, postanowił odszukać w tym porządek i podzielić materiał regionalnie, powiedzmy pokrywające się dzisiaj z granicami państwowymi krajów skandynawskich, oraz rozłożyć to na linii czasu. Taki luksus
jest właściwie nam, Słowianom, no niedostępny. No dobra, przejdźmy do szczegółu. Pierwsze pytanie, które zadać sobie musi taki odtwórca, brzmi: kogo właściwie chcesz zaprezentować? Czy możnowładcę, czy zgoła władcę, drużynnika, czy innego zamożnego woja, a może kmiecia? Zacznijmy naszą opowiastkę więc od szczytu tej piramidy społecznej, czyli od możnowładców, czy po prostu elity społecznej. Z nią jest bowiem najłatwiej. Może dość kosztownie, ale łatwo. Dlaczego? Ano dlatego, że elity dawne, zresztą nie tylko wczesnośredniowieczne, z chęcią i najszybciej przyjmowały wzorce z zewnątrz. Swoim strojem krzyczały wręcz, że należą do elity społecznej, która ma interregionalny charakter. Ich autorytet nie pochodził z ludu, to może później rzeczywiście dynastia piastowska też nie tylko budowała ten autorytet pochodzenia z gminu, ale to na inną pogadankę temat. Natomiast aspirowała do przynależności do wyższego świata, cokolwiek on oznaczał, i to się musiało oczywiście odbijać w stroju. Łatwo jest dlatego, że można czerpać w tym wypadku z analogii, z materiałów dostępnych dla ówczesnych centrów cywilizacyjnych, z którymi szczególnie Słowiańszczyzna zachodnia, bo na niej się skupię, była w kontakcie. Słowiańszczyzna południowa i wschodnia była pod przemożnym wpływem Bizancjum, czyli cesarstwa wschodnio-rzymskiego, i tak było zresztą przez setki lat. Słowianie natomiast najpierw pod karolińskim, potem pod wpływem dynastii Ottonidów, Ludolfingów, inaczej zwanych, którzy z kolei byli też tylko kolejnymi przekazicielami tradycji rzymskiej, tak jak sama idea cesarstwa. Dzięki temu możemy wykorzystywać, zresztą oni też czerpali pośrednio z Bizancjum, bo tam tętniło to cywilizacyjne serce wczesnej Europy. Jeszcze niedługo to się skończy. Dlatego możemy śmiało sięgać do licznych chociażby psałterzy karolińskich. Chyba najciekawszy, najbardziej kolorowy jest psałterz sztutgarcki. Tylko podkreślam, to są materiały do odzieży elitarnej, zwłaszcza po zaimportowaniu tego na tereny słowiańskie. Z niższymi warstwami społecznymi jest już znacznie gorzej. Nie zachowały się bowiem żadne fragmenty na tyle duże strojów, które pozwalałyby zrekonstruować cały krój. Jednym z nielicznych wyjątków jest taka narzutka, płaszcz z Wrocławia. Podaje ją wtórnie, bo to nie jest pierwotna publikacja, Lech Laciejewicz, Słowianie Zachodni z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy. Myślę, że wielu z Was znana pozycja. Tutaj jest ta narzutka ze skórzanymi aplikacjami. Pamiętam kiedyś Łukasz Dziku, nasz drużynnik, nosił taką narzutkę. Ponadto są jakieś rękawiczki wełniane i buty dziecięce z Ralswik, wełniana rękawiczka z Gdańska, chociaż pochodząca z XIII wieku, skórzana też jednopalczasta, jak tamta rękawica z Nowogrodu. Fragmenty bowiem tkanin, które są odnajdywane, są naprawdę niewielkich rozmiarów. Na przykładzie publikacji z Wolina Błażeja Stanisławskiego i nieżyjącego profesora Filipowiaka z części pierwszej pokażę, jak wyglądają fragmenty tkanin, o których my mówimy. To są dosłownie urywki, które dają bardzo cenne, bardzo ważne informacje, ale właściwie o splocie, o jakości przędzy, ewentualnie jeśli dokonamy badań specjalistycznych o kolorystyce, bo to, co się zachowuje, to, co widzimy gołym okiem, niekoniecznie jest pierwotnym kolorem. O tym pisało przede wszystkim
o tkaninach, o materiale włókienniczym pisało dwóch badaczy na przestrzeni lat, czyli Adam Nachlik i Jerzy Majk. Ten starszy w materiałach zachodniopomorskich, tom 5, między innymi, tak, z 59 roku opracował, jest artykuł o materiałach z Wolina. Ten drugi, Jerzy Majk, na ten sam temat pisał w roku 86 w materiałach zachodniopomorskich, tom 32, a Adam Nachlik wraz ze współautorką Janiną Kamińską wydał taką książkę absolutnie podstawową, Włókiennictwo Gdańskie X-XIII wiek. To wydało Ossolineum w roku 58. Jako ciekawostkę pokażę Wam fragmenty pasiaków wczesnośredniowiecznych, te legendarne, które wiele dyskusji wzbudziły. Oczywiście nie wiemy, jakie to była kategoria odzieży, ale wiemy o możliwościach technicznych warsztatów tkackich, a więc to już daje do myślenia, czy ta pierwotna wizja Słowian w białych szatach powłóczystych, jak to zawsze powtarzam, to samo, czy ona jest prawdziwa? No, wydaje się, że nie. Na samej tej podstawie oczywiście nie jesteśmy w stanie podjąć próby rekonstrukcji poprawnej stroju. No ale mamy jeszcze archeologię. I ona dostarcza nam materiałów w postaci figurek, chociaż ich niezbyt wiele. Najbardziej chyba znany jest posążek, kiedyś zwany często Świętowitem, ze Świecia, czyli ze Szwed nad Odrą. Mężczyzny w szpiczastej czapce, w giezełku sięgającym kolan. Myślę, że wielu doskonale znana postać tego wąsacza. Niedawno była częścią wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie dotyczącej Słowian połapskich. Ja tutaj pokazuję akurat ją z publikacji mojej ulubionej chyba Euchopas Mythe 1000. To jest część katalogowa 3-tomowej pracy po wystawie o tym tytule, która w 2000 roku jeździła po Europie. Ze wschodu, przenosimy się trochę na wschód, z Nowogrodu mamy kilka postaci, figurek prezentujących strój, które zwie się perunami. Czy to perun? Może i tak. Kolejny dżentelmen w giezełku o wąskich. Zwróćcie uwagę na długość i na szerokość, a właściwie nie szerokość rękawów. To jest bardzo ważna cecha. Podobnie zresztą było tam. To jest jeden z tych perunków, a tu jest drugi. Nawet widać, że jest próba pokazania fałdowania się tej dolnej części odzieży, a więc rozszerzającej się. Jest jeszcze trzecia postać z tego samego miejsca, z X wieku, pochodząca, taki siedzący jegomość w charakterystycznej czapce, wieńczący jakiś rodzaj laski, figurka. Dla porównania, tu mówimy o Nowogrodzie. Chciałem powiedzieć dawnym Nowogrodzie. Tutaj mamy drobną figurkę z Gatszo w Niemczech, a więc Słowianie pułapscy z przełomu XI-XII wieku. Tak pokazuję, bo akurat na takiej lasce go osadziłem. Zwróćmy uwagę, że jest w bardzo podobnej pozycji, chociaż ten dżentelmen jest raczej nagi i bez nakrycia głowy. Przed chwilą widzieliście nakrycie głowy u tamtego siedzącego, a ono przypomina bardzo czapkę znaną z posągu zbruczańskiego. Tu pewnie też znane wielu z Was, nie powiem rekonstrukcje, stylizacje, figurki, które sprzedajemy od lat, produkujemy. Posąg tak zwanego Światowida ze Zbrucza o tej charakterystycznej czapce. I tutaj też mamy giezło sięgające, powiedzmy, kolan. Cała osobna dyskusja dotycząca tego, czy jest to oryginał. Zostawmy ją
na boku, tu postaci kobiece i męskie, też te same cechy odzieży wyraźnie autor przedstawił. Wracamy na zachód Słowiańszczyzny, chociaż do IX wieku na Wielkie Morawy. Tutaj w Starym Mieście, po polsku mówiąc, sławetna plakietka przedstawiająca tak zwanego sokolnika, odzianego w jakąś materacowaną, tak zwaną, czy pikowaną odzież, chociaż jak widać po butach wysokie, bardzo nietypowe jak dla Słowian. Wedle pana Galuszki to jest nie pokazałem, Wielkie Morawy, tom po konferencji i wystawie przygotowanej przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, gdzie moje wydawnictwo Trygla było współwydawcą tego wspaniałego tomu, też obowiązkowe. Nie odsyłam do wydawnictwa, bo już tom wyprzedany. Zobaczcie, w muzeum może mają egzemplarz. Wedle tego badacza wspomnianego to może być sam książę Świętopełk. Któż to wie, było w bardzo eksponowanym miejscu ten grób numer 16, zresztą w przedsionku kościoła z drugiej połowy IX wieku. Któż wie, czyli mamy strój znowu elitarny tym razem. Są jeszcze okucia pasów z Moraw, znowu część sztuki elitarnej, co do których są dwa jakby dominujące poglądy. Ten szczególnie uważany jest przez jednych za Peruna, wizerunek Peruna, przez innych za Oranta, za jakąś chrześcijańską postać tak zwanego Oranta. W każdym razie widzimy cechy charakterystyczne stroju. Dobra. Jak patrzymy na materiały wielkomorawskie, to przypadkiem nie zapatrzmy się za daleko, bo te takie długie nakończa pasów, czyli okucia końców pasa, one akurat mają charakter awarski, to trzeba by było bardzo ostrożnie z tego akurat źródła korzystać, bo oczywiście ta kultura słowiańsko-awarska, ale to na bardzo wczesnym, powiedzmy, etapie wczesnego średniowiecza. Większość z nas zajmuje się epoką raczej nieco późniejszą, więc o ostrożność wzywam. Część wizerunków została również wykuta w kamieniu, jak w sławetnym Altenkirchen, wrzucimy do katalogu Europy. Też pewnie wielu go z Was zna. Tam w takiej nawie bocznej, nie taka przebudówka jest do kościoła, która kiedyś zresztą służyła za zbrojownię, co ciekawe. Tam wtórnie wmurowano kamień w pozycji poziomej. Kiedyś, jak będziemy opowiadać o wędrówkach moich po Słowiańszczyźnie Pułapskiej, to pokażę moje zdjęcia stamtąd. Tutaj jednak sam nas interesuje taka oto postać. Ponieważ ten Altenkirchen znajduje się ledwo 2 km od sławetnej Arkony na Rugich, więc często nazywało się go również Świętowitem z Altenkirchen. Sam zresztą tak mówiłem, ale być może jest to raczej, i tak miejscowe opisy mówią, jest to raczej kamień nagrobny może kapłana, którego nam doskonale opisał saksogramatyk, znaczy jego wygląd, saksogramatyk arkońskiego. No właśnie, mówiliśmy przed chwilą o posągu ze Zbruczy, ja o tej czapce jeszcze tylko dopowiem, że bardzo podobna ta czapka kształtem przypomina czapkę Monomacha, czyli taką właściwie insygnium wielkich książąt moskiewskich, a później carów ruskich. Idąc po materiałach już organicznych. Zacznijmy od skóry, bo o tym będzie bardzo krótko. Szczególnie tutaj polecam różne prace pani Anny Kowalskiej ze Szczecińskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Ona właśnie zajmuje się tymi opracowaniami, między innymi obuwnictwem Szczecina, Wolina. Tutaj jest jej praca w najnowszym tomie materiałów z Wolina. To jest akurat tom drugi pod redakcją profesora Mariana Rębkowskiego i można u pani Ani Kowalskiej znaleźć
wręcz wykroje butów, bo właśnie skóra zachowuje się zaskakująco dobrze. Możemy więc akurat w przypadku butów, w przeciwieństwie do tkanin, możemy mówić naprawdę o dobrej rekonstrukcji. Tutaj są też jednak inne rzeczy. Pani Anna Drążkowska opracowała na przykład materiały skórzane z mostów na Ostrowie Lednickim, więc myślę, że w różnych materiałach z poszczególnych ośrodków coś dla siebie znajdziecie. Znacznie, bez porównania, lepiej radzimy sobie z biżuterią, bo po pierwsze jest jej ogromna ilość znana, po drugie jest chętnie publikowana, jest bardzo spektakularna oczywiście. Taka najbardziej podstawowa, porządkująca praca Anny Koczki-Kręc, biżuteria północno-zachodniosłowiańska we wczesnym średniowieczu, w 2 woluminach, jeden opisowy, drugi z mapami pokazujących dystrybucję poszczególnych typów biżuterii. Mamy też źródła ikonograficzne, które pokazują nam wygląd ogólny postaci, a więc różne miniaturki, na przykład na Ewangeliarzu Płockim, choć to są materiały z końca XI wieku. Mało tego, trzeba pamiętać, że te rzeczy, które u nas się pojawiają, one są często, mogły być wykonywane w ogóle gdzie indziej, nie na terenie Polski, bo część wiąże się na przykład ze środowiskiem czeskim, co może nas tak bardzo nie martwi, bo to nadal Słowianie Zachodni, o bliskich, rodzinnych kontaktach u zarania dynastii Piastów z Przemyślinami przecież nie muszę nikomu przypominać, więc to będzie na pewno i tak dobry kierunek, chociaż pamiętać, proszę, to jest dopiero koniec XI wieku. Do tego rozłożenia w czasie wrócimy pod koniec pogadanki. Jest też takie charakterystyczne źródło, Sachsenspiegel to się nazywa, czyli zwierciadło saskie z XIII wieku, które ukazuje Słowian pośród innych ludów, tam Sasa, Żyda, jakichś innych. Mają krótkie włosy Słowianie, tylko to jest późno, i golenie mają jakimiś owijaczami owinięte, co właściwie różni ich od wszelkich innych postaci tam przedstawionych. Mamy też opisy źródeł z epoki i one są dość charakterystyczne, bo dają takie ogólne wrażenie, co patrzący, odwiedzający Słowian widział. A więc na przykład taki Ibn Jakub napisał: ubierają się w szaty przestronne, tylko mankiety ich rękawów są obcisłe. To przecież bardzo dokładnie pasuje do tych figurek, które przed chwilą pokazywałem. Albo inne słowa Al-Kwazyniego mówiące tak: córki ich, panny, wychodzą z domu z odkrytymi głowami, tak że każdy może je widzieć. Muzułmanina mogło to dziwić. Jeżeli zaś ktoś poczuje skłonność do której z nich, zarzuca jej na głowę kawałek materiału. A więc mamy ewidentny dowód na to, że kobieta zamężna, albo przynajmniej komuś przyrzeczona, nosiła jakiś rodzaj zawoju, a więc nakrycie głowy dla ówczesnego członka społeczeństwa dawało czytelny sygnał o stanie cywilnym kobiety. No i pamiętajmy o tym Saksie Gramatyku, który wspomniałem wcześniej. Posąg opisał bardzo dokładnie, jak był skonstruowany, nawet tam, że się różne gatunki drewna łączyły na kolanach, ale nas interesuje to, że posąg miał szatę sięgającą właśnie kolan i fryzurę tam przyciętą odpowiednio, i to miało wedle słów Saksa Gramatyka odzwierciedlać ogólny obyczaj Rugijczyków, Rugian, Ranów w XII wieku. No po prostu wymodelowali posąg, tak zwane simulacrum, posąg swojego Boga na własne podobieństwo. Ale już, zgodnie dalej z tym Saksem Gramatykiem, kapłan, żerca tego miejsca odznaczał się pośród wszystkich innych wyglądem i strojem. Miał bowiem długie włosy i długą białą szatę.
oczywiście charakterze obrzędowym. No dobra, i teraz tyle było konkretów, ale niektóre źródła są dość przewrotne. Taki bowiem żywoty świętego Tona z Bambergu opisują, że w 1124, czyli podczas jego pierwszej misji chrystianizacyjnej na Pomorzu, jeden z członków jego, nazwijmy to, ekipy, pewien diakon, uwaga, cytuję, kupił czapkę barbarzyńską i płaszcz po to, aby uchodząc za Słowianina móc wykraść posążek Triglawa. Tutaj ten barbarzyńca oznacza Słowianina w narracji tego źródła. Albo inny. Z około 660 roku mamy źródło Fredegara, że tam król Franków Dagobert wysłał posła imieniem Sychariusz, by ten spotkał się z Samonem. Znacie państwo Samona, tak zwane pierwsze państwo Słowian z VII wieku. Samon nie chciał się z nim spotkać, więc ten Sychariusz przebrał się w strój słowiański, by móc dostać się przed oblicze Samona. No więc co nam te dwa źródła dają? I dużo, i niedużo. Każde z nich mówi nam, że jest coś charakterystycznego w stroju słowiańskim. Żywot świętego Tona mówi nawet, że jest to czapka i płaszcz, czyli kapelusz i nakrycie głowy w każdym razie i płaszcz. To było tak dla czytelnika jego oczywiste, jak on wygląda, ten słowiański płaszcz i kapelusz, że zdjęcia nie załączył, że nie uznał za stosowne dodać opisu. Słowiański, czyli szpiczasty. Słowiański, czyli czerwony, zielony, pomarańczowy, jakikolwiek. Oczywiste dla ówczesnego czytelnika, zupełnie nieoczywiste dla nas. Inne jeszcze źródło XIII-wieczne, Schwabenspiegel, czyli lustro szwabskie dla odmiany, opisuje rytuał intronizacji książęcej, księcia karenckiego, Słowian karenckich, i tam podczas tej intronizacji mający być koronowany nakładał szary wendyjski, czyli słowiański, kapelusz z szarą sznurkową obwódką. Taka informacja. Legendy dynastyczne polskie, podawane przez kronikarzy, też wspominają, że jeden bodajże z Lestków po koronacji zachował w swojej skromności chłopskie czy ludowe kmiece buty, czyli jakieś tam bardzo proste łapcie z łyka i płaszcz prosty chłopski. Znowu nie mamy żadnego opisu tego stroju, ale miał ten oczywiście legendarny, przypominam, władca wieszać nad tronem swoim te odzienie. A więc tutaj to, co mówiłem, akurat Piastowie nawiązywali w swojej legendzie dynastycznej do ludowego pochodzenia, jak czynili również książęta karenccy i to podkreślali strojem, a więc znowu było coś charakterystycznego w ludowym, nazwijmy to dzisiejszym językiem, w ludowym stroju, czy w chłopskim stroju słowiańskim we wczesnym średniowieczu. Dla nas istotne jest to, że było to tak charakterystyczne, że czytelne dla ówczesnego odbiorcy, także spoza granic słowiańszczyzny. Te opisy dają nam też pewien ogólny charakter, nie mówiąc o kroju samym sobie, znaczy inaczej, o technikaliach wykonania. Czy tam były podkroje, czy podcięcia, pod jakim kątem wszyć rękaw do samego korpusu tuniki. Ja o podobnej rzeczy, o podobnym charakterze źródła w przypadku Germanii Tacyta, opisującego Germanów w I wieku naszej ery, on również podał ogólne wrażenie, że tam są Germanie ubrani w taki sposób, że wszystkie członki ich widać, obcisłe mają stroje, a kobiety to mają tak. Pisałem o tym w artykule Powrót barbarzyńców, czyli projekt Goci, kultura wielbarska, I-II wiek naszej ery, z otchłani wieków.
rocznik 63, numer 1-4 z 2008 roku, w całości poświęcony odtwórstwu historycznemu. Polecam właściwie wszystkich, bo to przez różne epoki. I potem ten sam artykuł przedrukowałem w mojej książce Mieczem pisane, odtwórcologia. No niestety jest również chwilowo niedostępna, więc do tego też nie ma co załączać na dole linka. Jest jeszcze język, który mówi nam, daje nam pewne wskazówki. No bo na przykład taki płaszcz. Samą nazwą przedstawia się jako przedmiot płaski. Nie ma więc raczej kaptura, nie ma więc raczej rękawów. Jest zrobiony z płatów materiału, a więc płaskich powierzchni, może zszytych, może nie, możemy domniemywać. Wiemy, że zapaski wkłada się zapas, ale z samej nazwy nie wywnioskujemy, w jaki sposób je się nosi. Czy dwie, czy jedna, z przodu i z tyłu, po bokach, założone, no to panie będą doskonale wiedzieć, podejmują te próby, a te próby były bezskazane na absolutną porażkę, jeśli chodzi o autentyczność, gdyby nie materiał etnograficzny i do niego właśnie przejdziemy. A chyba drogę przetarł sławetny, bez którego nie wyobrażam sobie, Kazimierz Moszyński w Kulturze Ludowej Słowian w tomie pierwszym. To jest wydanie drugie z 1967 roku, ale niedawno pojawiło się, jest na rynku dostępne nowe wydanie. I Moszyński tutaj w rozdziale o odzieży pokazuje różne kategorie, a to jakąś właśnie pstruchę, to zapaski, zawoje i poszukuje w nich pewnych wspólnych cech dla całej słowiańszczyzny i na tej podstawie domniemuje o ich bardzo archaicznym charakterze, jak na przykład przypuszczenie, że Słowianie, mężczyźni zimą nosili wąskie spodnie filcowe, zupełnie podobnie jak ludowy strój górali. Ja poszedłem szlakiem Moszyńskiego i tak właśnie zamówiłem sobie prawdziwe góralskie spodnie, tam o nieco uproszczonym kroju, żeby tych wyłogów nie było, oczywiście bez parzenic. Wiemy, że filc używano. Wiemy też, że kultura ludowa, szczególnie w terenach górskich, jest uporczywie tradycyjna. Wzorce, rozwiązania technologiczne potrafi przechowywać naprawdę przez ogromny szmat czasu. Mało tego, te spodnie mi osobiście przypominają w jakiś sposób, też krojem tym skomplikowanym tutaj w okolicach kroku, przypominają mi spodnie z bagna duńskiego z Torsberg. Więc no, odległość solidna, inna rzeczywistość etniczna, no, ponad milenium dzieli oba te zjawiska, a jednak jest coś w nich podobnego. Myślę więc, że to jest dobry tor i nie tylko ja tak myślę, ja sobie tam skromnie przychylam się do zdania wielkich polskiej nauki, mediewistyki, archeologii, którzy poszli tym samym torem, co Moszyński, próbując rekonstruować strój także w oparciu o źródła etnograficzne. Tak Józef Kostrzewski w Kulturze Prapolskiej, to jest jedno z kilku wydań, z tego co pamiętam. Witold Henzel, Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna. No tutaj nie mam już obwoluty, zresztą chyba nigdy nie miałem. O, zresztą pokażę w Henzlu z tego Sachsenspiegel Słowianina. To jest ten drugi tutaj ludek. Około tak, XIII wieku tak wyglądał Słowianin wedle autora miniatur w Sachsenspiegel. Dalej w takim tomie Kultura polska, Polski średniowiecznej, X-XIII wiek, pod redakcją Jerzego Dowiata. Stanisław Trawkowski również umieścił cały rozdział o elementach przyodziewku, o higienie. Bardzo cenna, istotna praca. W pierwszym tomie Historii kultury materialnej Polski
artykuł Marii Dąbrowskiej, a niedawno, stosunkowo niedawno, pani Urszula Lewicka-Rajewska, arabskie opisanie Słowian, różne kategorie, w tym odzież, gdzie właściwie powtórzyła Henzla i swoich wielkich poprzedników, natomiast zgodnie z tytułem obłożyła to cytatami ze źródeł arabskich, które doskonale oddają czy ilustrują podejście, o którym tutaj mówię. Z tego wszystkiego... Aha, jeszcze na przykład pokażę, tutaj mam okucie noża, pochewki noża, o tym kiedyś będziemy mieli osobną pogadankę z Oldenburga. I tutaj też postać tak sobie wyglądająca i znowu nie dość, że pozycja ciała, ta wsparta o biodra i też nie ma co ukrywać, wąskie mankiety czy wąskie rękawy, ogólnie tutaj poszerzone od dołu tuniczka, czyli pokrywa nam się znaleziska archeologiczne. Oldenburg to jest Carigrad Bagryński, a więc najdalej na północny zachód wysunięte plemię słowiańskie Wagrów, jedno z plemion Obodrytów. A więc pokrywa nam się materiał archeologiczny z opisami chociażby Ibn Jakuba. To jest idealne, uwielbiam tą sytuację. Mamy wręcz jakby zdjęcie i jego opis, choć pochodzące z, powiedzmy, że tam akurat z tego samego czasu, ale z innego miejsca. Mamy, zestawiając to wszystko, dość szeroki obraz, ale on niesie ze sobą szereg zagrożeń dla prawidłowości naszych działań. Po pierwsze, poszerzamy w naturalny sposób ramy czasowe i skaczemy sobie tam, powiedzmy, z IX wieku do XII. Ktoś by powiedział, że no dobrze, ale ja chcę w X wieku. No, o ile Kamil Rabiega mógł próbować taką periodyzację podjąć dla Skandynawii, na Słoweńszczyźnie się nie da. Po prostu. A po drugie, trzeba pamiętać, że jednak ta kultura tradycyjna naprawdę charakteryzuje się trwałością form i nawet rozwiązań technicznych poza biżuterią, która zmienia się dość szybko. We wcześniejszych epokach, na przykład wpływów rzymskich, tam zapinki zmieniały się właściwie co pokolenie. Tutaj może aż tak u nas we wczesnym średniowieczu często nie jest, ale ozdoby zmieniają swoją formę i dekoracje. Oczywiście kabłączki skroniowe używane były przez setki lat, ale różne na początku, a różne na przykład w XII czy XIII wieku, podobnie kaptorgi. Już niedługo zresztą odcinek o kaptorgach osobny się pojawi. Drugie zagrożenie to jest regionalne. Czy my możemy sobie brać, będąc Suweninem pułapskim, materiały, no nie wiem, z południowej Polski, gdybyśmy tam coś odkryli? No owszem, możemy z tych samych względów. Po pierwsze, jednak Słoweńszczyzna zachodnia stanowiła pewną, no nie jedność, ale pewne jednak zjawisko kulturowe, pewną rzeczywistość kulturową, gdzie po pierwsze ona wyrosła z jednego korzenia, a po drugie poddana była właściwie tym samym wpływom. Dopiero gdy mówimy o Słoweńszczyźnie wschodniej, dlatego też jest ten podział na wielkie te organizmy Słoweńszczyzny zachodniej, wschodniej i południowej, bo one rzeczywiście podlegają różnym, znaczy wpływom z różnych kierunków. Pewnie do wszystkich docierały te impulsy z tych samych miejsc, ale w różnym natężeniu. Wiadomo, że tak jak wspomniałem wcześniej, na Rusi czy na Słoweńszczyźnie Południowej ten impuls z Bizancjum był świeży, mocny i kontynuowany przez lata. Do Polski na przykład, czy na Pułaby docierał wtórnie, na przykład za pośrednictwem Teofano, czyli księżniczki bizantyjskiej, która wyszła za Ottona II i była matką tego znanego z polskiej historii bardzo dobrze Ottona III. Więc wpływy w stroju chociażby, które docierać miały z Bizancjum na tereny połapskie, czy słoweńskie, czy dzisiejszej Polski, no raczej były zapośredniczone przez dwór Ottonidów już na tym etapie. Tyle o terytorium. Jest jeszcze takie jedno pytanie i zagrożenie. Czy należy odtwarzać stroje na podstawie materiałów grobowych i tylko na podstawie materiałów grobowych? Śmiem twierdzić, że nie. Po pierwsze, dla Słoweńszczyzny się nie da,
bo nie ma. Widzieliście, jakie fragmenciki, z jakimi fragmencikami mamy do czynienia. A po drugie, tu znowu jest cały szereg zagrożeń. Parę lat temu chodziło taki dowcip o litewskich, pozdrawiam przyjaciół z Litwy, o litewskich odtwórcach historycznych, którzy spotykają się, cześć, który numer grobu, zamiast imienia. No tak, tam materiał jest zupełnie innej jakości zachowany, z tym całym bogactwem aplikacji na strojach, tylko że pytanie jest, czy to są stroje codziennie? Mało tego, czy to są stroje odświętne, a może po prostu grobowe? Niedawno rozmawiałem o tym z kolegą Michałem Ostrowskim, z Ostrym, pozdrawiam. On przytaczał jakąś rozmowę, ja nie pamiętam, o kogo chodziło, ale właśnie koleżanka z Litwy, która nałożyła taką pełną rekonstrukcję stroju grobowego i nie mogła w tym chodzić. Może więc rację ma Leszek znowu Gardeła, który przytacza badaczy anglosaskich, przekonujący o tym, że grób nie jest, piękne sformułowanie, nie jest zwierciadłem życia. Dlaczego nie jest? Ja tłumaczyłem w swojej ostatniej książce o wojownikach Słowian, zupełnie innej jakby bajki, zagadnienia, ale tutaj właśnie również z materiałów grobowych próba domniemania etniczności wojowników akurat dotyczyło to i taką cały przykład na podstawie tego symbolicznego pogrzebu, który urządziliśmy Filowi Bartemowi, naszemu jarlowi Jomsborga w 2013 roku i tam widzieliśmy, w jaki sposób no musicie sobie do tej książki zajrzeć, przeczytać, jak to było organizowane i co nam to pokazało o żywej kulturze i o człowieku, który umiera, leżący. To właściwie nie mówi o nim nic. To mówi więcej o ludziach, którzy są wokół niego i w jaki sposób chcą go ubrać, jakie dary mu składają, mówiąc krótko, jakie więzi ich z nim łączyły. Ale my tego nie jesteśmy w stanie dzisiaj już zrozumieć. Jest analogia. To, co mówiłem, jest jeszcze analogia. To, co mówiłem w przypadku elitarnej kultury, no to jak najbardziej powszechne, ale nawet tu należy stosować umiar i rozwagę. Po pierwsze, trzeba sobie zdać sprawę z kierunków przepływów wzorców kulturowych, czyli to, o czym mówiłem, że wiedzieć, że na Połabiu najbliżej mamy, nie wiem, Hedeby, najbliżej mamy dwór ottoński, wcześniej karoliński, tam sięgajmy po analogię, nie z Rusi, bo to też Słowianie. Niekoniecznie, to też po analogię należy sięgać tam, gdzie nie mamy informacji tych pierwotnych o rzeczywistości etnicznej, która nas interesuje. Trzeba po prostu znać mapę polityczną i kulturową epoki i w ten sposób sobie wiedzieć, jakie były wydarzenia, kto co mógł przywieźć. Po prostu mówiąc krótko, jakie społeczności utrzymywały z kim kontakt. Mogą być bowiem niespodzianki, szczególnie przy rekonstrukcji grobów tego rodzaju. A więc mamy wspominałem skandynawską koszulę z Viborga o tym charakterystycznym kroju. Z racji, że ogólnie Skandynawia się cieszy dużą ilością tych koszul, tunik, ale to jest nadal kilka sztuk, nie kilkadziesiąt, a od twórców tysiące. No i po jakimś czasie, jak ona została opublikowana, stała się popularna, pamiętam, wśród wikingów, to co drugi miał tą samą koszulę. A ona, jak badacze rozłożyli te elementy, z których jest zbudowana, może świadczyć o wyjątkowo oszczędnym gospodarowaniu materiałem. Może więc w jakimś momencie kryzysowym była krojona, ja jeszcze próbuję tutaj, czy nie znajdę, już teraz pominiemy, może była krojona w jakiejś wyjątkowo trudnej sytuacji, a może miała jakieś zadanie, jakieś znaczenie, którego my nie rozumiemy. Trzeba mieć tego świadomość. Poza tym od lat podaję dwa przykłady. Jeśli pominiemy wszystkie kategorie dostępnych źródeł, a więc opisy źródeł historycznych, a więc materiały ikonograficzne oraz te posążki na przykład, czy ryty w kamieniach. Pominiemy wszystko to i nagle znajdziemy faceta w grobie, doskonale ubranego i wszyscy zaczniemy się na Wolinie czy na innym festiwalu w ten sposób nosić. To jest tak jakby, i zawsze podaję te dwa przykłady,
jakby ktoś, robiąc odtwórstwo lat 80. XX wieku w świecie zachodnim, odnalazł grób ówczesnego punka, którego przyjaciele pochowali w swoim amplua z irokezem, tak zwanym pasztetem, Punk's Not Dead na plecach. Wszystko prawidłowo. Ktoś zrobi rekonstrukcję takiej postaci prawidłowo, ze znaczkami, tutaj wszystko Exploited Sex Pistols i inne, ale czy to będzie ilustrowało wygląd ulicy lat 80. XX wieku? Nie, tylko jedne subkultury. Oczywiście nie mamy subkultur, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale jakiegoś stroju szczególnego. A śmierć z pewnością jest sytuacją szczególną. Drugi przykład, który podaję, gdybyśmy w taki sam sposób próbowali po materiale w grobie ocenić zbyt dużo, zasobność z pewnością możemy, na przynależność do elit albo do niższych warstw społecznych, zakładając, że to jakaś ideologia jeszcze za tym nie stoi, że bogata albo ubogo. Znaczy, ubogi się bogato nie ubogiego bogato nie pochowają, ale bogatego ubogo mogą. Więc gdybyśmy tylko na podstawie odzieży chcieli analizować, niewiele wiedząc o tej kulturze naszej współczesnej, no i patrzymy, otwieramy jedno cmentarzysko, drugie cmentarzysko, trzecie cmentarzysko, czwarte. W latach 50., 70., 90., 2000 w różnych częściach Polski i nie tylko, sami brytyjscy bankierzy. Brytyjscy bankierzy skolonizowali Polskę. Wszyscy noszą byłem garnitury, a przecież garnitur ma pochodzenie angielskie. To oczywiście dalece posunięty żart, ale warto się czasami nad tym zastanowić. To chyba byłoby na tyle. Bardzo Wam dziękuję za tą pierwszą pogadankę. Za tydzień wrzucimy następną. I pamiętaj, jeśli wszystko to, co usłyszałeś, już wiedziałaś, bardzo przepraszam za stracony czas, ale może potraktuj to jako rekapitulację. Jeśli nie zgadzasz się z tym, co mówię, to może wyostrzysz swoją argumentację i znajdziesz lepsze rozumienie dla samego siebie, a może zmienisz swój pogląd. Jeśli natomiast dowiedziałeś się czegoś nowego, to dla mnie szczególna radość i cieszę się, że mogłem chociaż trochę pomóc. Tak czy inaczej, jeśli chociaż trochę podobało się to przedsięwzięcie i to, co mówiłem, będę wdzięczny na dole za lajka i zachęcam do subskrypcji tego kanału wydawnictwa Triglav, bo tutaj będą pojawiały się kolejne pogadanki Igora o Słowianach i nie tylko. Dzięki. Cześć. Postscriptum to jeszcze ja, Jarząbek, trener drugiej klasy, bo wczoraj nie mówiłem, a tak naprawdę zapomniałem powiedzieć, że naszego przyjaciela z Goczów, Słowian Pułapskich, wyrzeźbił i odlał w brązie niezastąpiony Tomek Czyszczoń. Pozdrawiamy.